Witajcie, dzisiaj pokażę Wam Nokia 108. Nokia bardzo prosta, zobaczmy sobie, tutaj posiada zwykły aparat. Z tyłu obudowy widzimy też wyryty tutaj marka Nokia. Tu u samej góry widzimy latarkę. Latarka oczywiście się sprzedaje w tym telefonie, ale nie jest tak mocna jak wcześniej w Sony Ericssonach czy w innych telefonach klasycznych dawnego typu. Tu mamy wejście na nasze słuchawki, 3,5 jack i tutaj na samym końcu widzimy wejście na naszą ładowarkę, oczywiście z tym cienkim bolcem. I tutaj na przodzie widzimy bardzo prosty telefonik. Tu nie posiada innych dodatkowych klawiszy i funkcji. Tutaj u samej góry oczywiście otwór na nasz głośniczek i teraz sobie zobaczymy pod tylną klapką. Zobaczymy sobie inne informacje odnośnie naszej baterii. I zobaczcie, tutaj bateria troszkę nowszej generacji BL4C. No taka bateria też wcześniej funkcjonowała w Nokiach, ale była troszkę inaczej tutaj, troszkę inaczej ponumerowana i troszkę inaczej wyglądała, jeśli chodzi o kolory. I troszkę miała chyba mniejszą pojemność. Tu w tym przypadku widzimy 950 mAh. No i zobaczymy sobie jeszcze pod nalepką e-mail. W tym przypadku Nokia została produkowana w Wietnamie, ale marka Nokia produkowała również telefony w Chinach, w Niemczech, w Finlandii, w Rumunii, tak jak tutaj w Wietnamie, w Indiach. No było dość sporo tutaj państw, w którym Nokia produkowała swoje modele. I tu zobaczmy, nie wiem czy złapię ostrość, dokładny model tego telefonu, wersja naszego softu, Microsoft Mobile. No w tym czasie markę Nokia przejął właśnie Microsoft i właśnie produkował takie telefony. No jak widzicie, już troszkę gorsza jakość oczywiście niż te starsze modele Nokii. W tym przypadku mamy Dual SIM, więc możemy sobie tutaj włożyć dwie karty SIM. I jeszcze dodatkowo mamy tutaj wejście na naszą kartę pamięci. No w tym przypadku ten model obsługuje kartę pamięci microSD do 32 GB. Naprawdę sporo, jak na taki model bardzo prosty. I teraz sobie założymy już tę klapkę, bateryjkę i sprawdzimy tu jego podstawowe funkcje i jak to wszystko wygląda w tej Nokii. I poczekamy, aż telefonik nam się uruchomi. Tutaj bardzo szybko, bardzo płynnie. I zobaczmy, tutaj u samej góry mamy spis połączeń, następnie kontakty, nasza muzyka, aparacik fotograficzny, messenger, wiadomości, nasze zdjęcia, wideo, ustawienia, zegar. Sobie przejdziemy do naszego odtwarzacza MP3. I tu widzimy jeszcze dodatkowe radio. Oczywiście radio w tym modelu działa tylko wtedy, kiedy sobie podepniemy nasze słuchaweczki. No i tutaj nasz odtwarzacz. Tak on wygląda. Nasz aparacik. Zobaczymy sobie, jak sobie tutaj radzi takim słabym aparacikiem. No, zrobimy sobie na przykład zdjęcie mojej dłoni. I zobaczcie, tak wyszło zdjęcie tej mojej dłoni, ale nie sądzę, co wyszedłem, a raczej samo wyszło. Poszukamy sobie. Aha, a w tym przypadku jest taka tutaj słaba, tak mało pamięci, że od razu nam pokazuje włóż kartę pamięci, bo po prostu nam zdjęcia nie zapisze, ale tak czy inaczej zdjęcia wychodzą naprawdę bardzo słabej jakości. Nawet nie ma tutaj co w tym przypadku pokazywać. Tutaj mamy oczywiście wiadomości. Zobaczymy sobie, jak telefon sobie radzi w wiadomościach, czy jest wygodnie. Jest naprawdę bardzo wygodnie, dlatego że klawisze są dość spore i są mięciutkie tutaj w użytkowaniu, więc naprawdę polecam go do pisania SMS-ów. I oczywiście słownik T9 telefonik posiada, oczywiście obowiązkowo w telefonach klasycznych. Tym bardziej, że ten telefonik jest dość młodym telefonikiem. I tu mamy wideo,
ustawienia Dual SIM, ustawienia dźwięków, Bluetooth, ustawienia wyświetlacza, profili czasu, połączeń, telefonu, kosztów, ustawienia zabezpieczeń, idź do ustawień i przywróć ustawienia fabryczne. I tutaj jeszcze widzimy, że oczywiście telefonik posiada Bluetooth, przez które możemy przesłać nasze MP3. I tutaj giereczki, zobaczymy sobie oryginalne giereczki, jakie zostały ubrane przez producenta. Tu widzimy tylko Snake, być może ktoś po prostu usunął już wszystkie gierki, została tylko ta najfajniejsza. I wejdziemy sobie w nową grę. I od razu przegrałem. I jeszcze raz sobie. Troszkę jest pozmieniany ten wąż, widzę, że kolor inny. Troszkę go zmieniali, ulepszali. Był troszkę nowocześniejszy. I jeszcze mamy tutaj dodatki przypomnienia, kalkulator, konwerter, minutnik, kalendarz, stoper, oczywiście nasza latarka. Zobaczymy sobie naszą latareczkę. Latareczka oczywiście słaba, ale zawsze coś tam pomoże nocą. I tyle, jeśli chodzi o te podstawowe funkcje. Jeszcze sobie posłuchamy naszych dźwięków. Tutaj posłuchamy, jakie zostały ubrane przez producenta. Tutaj troszkę jest cicho, pogłosimy sobie nasze dźwięki. I to tyle, jeśli chodzi o dzwonki tego telefoniku. I sprawdzimy sobie jeszcze może kodem serwisowym, z którego roku ten telefonik pochodzi. Gwiazdka, kratka, 4.0 kratka. I tutaj widzimy model Nokia 108. I telefon został wyprodukowany w 2011 roku, w czerwcu 20, nie, to pomyłka, przepraszam,
w 2014 roku, w styczniu 27, więc telefonik naprawdę bardzo młodym telefonikiem jest, posiada tylko 6 lat. I teraz zajmiemy się demontażem i montażem tego telefonu. I ściągamy tę klapkę, bateryjkę, karty SIM i kartę pamięci. I teraz zabieramy się do odkręcenia śrubek. Mamy jedną, drugą, trzecią, czwartą śrubkę. Są to śrubki gwiazdkowe. Odkręcamy tu je wszystkie. Tu jeszcze nam jedna nie wskoczyła śrubeczka i już dobieramy się do śrubeczki i będziemy ją tutaj odkładać na bok, by nam nie przeszkadzała. I teraz podwadzamy tą przednią obudowę. Tutaj zobaczcie, tu są blokady, jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta. Teraz spróbujemy sobie zrobić to paluszkami, ale chyba nam tak szybko nie odejdzie. Tutaj od samej góry, o widzicie, jak fajnie nam puszcza. Jeśli macie pazurki, to delikatnie pazurkami, by tutaj nie uszkodzić żadnych zaczasków, bo one są tutaj dość delikatne. A jeśli nie, to delikatnie podwadzamy od samej góry naszym tutaj otwierakiem obudów, płaskim narzędziem plastikowym. Pamiętajcie, by to robić delikatnie, bo naprawdę telefonik jest delikatnym telefonikiem dość słabej jakości, plastikowym. Tutaj odkładamy sobie na bok i naszą nakładkę kreatówki też. I teraz zobaczmy, tutaj już nie mamy żadnych wewnątrz tutaj śrubek. Wystarczy podwadzić naszą tutaj całą płytę główną, ale w takim miejscu, by nie uszkodzić tutaj żadnych elementów na płycie głównej. Tu w tym przypadku widzimy, tu jest mocowanie i tu drugie. I tutaj u góry pewnie też są gdzieś tutaj w tych miejscach. O, i tu są też tu i tu. Podwadzamy tak mniej więcej w tym miejscu, gdzie jest blokada z jednej i z drugiej strony. I robimy to samo z drugiej strony. I widzimy, w bardzo prosty sposób zrobiliśmy demontaż tej Nokii. Już widzimy płytę główną. I tutaj widzimy, w korpusie znajduje się główny głośnik, kostka naszych tutaj słuchawek i kostka naszego ładowania. Oczywiście wszystko wymieniamy w bardzo prosty sposób. I tu jeśli chcielibyśmy wymienić nasz aparacik, tutaj podwadzamy sobie aparacik z płyty głównej. Zobaczcie, naklejony jest taśmą tutaj dwustronną w tym miejscu. Ale w tym przypadku chyba nie ma osoby, która by ten aparat wymieniała, bo jest naprawdę bardzo słabej jakości i nie ma takiej potrzeby. On tylko tak służy po to, że telefon ma aparat fotograficzny. Chyba tylko po to. I tu chcielibyśmy jeszcze zdemontować tą całą ramkę i zobaczyć, czy nasz wyświetlacz jest lutowany, czy nie. Tutaj widzicie blokadę, jedna, druga, tu trzecia, czwarta. Podwadzamy ją, wypychamy na zewnątrz naszej płyty. Tutaj z jednej i z drugiej strony. I tu widzimy nasz głośniczek od rozmów na tej ramce. I tu widzicie, że w tym przypadku akurat nasz wyświetlacz jest lutowany. No i nie tak w bardzo prosty sposób jak w innych telefonach. Że tak pokazywałem Wam, że mówiłem, że dość łatwy. W tym przypadku trzeba naprawdę by umieć więcej informacji odnośnie tego telefonu, tego modelu. Zobaczcie sobie pod tym filmem. Cześć.